Na samotnej drodze. Występują Co jest, koniku? Teren Johnny'ego Rusha. Biuro geodezyjne McCain. Teren Harolda Breckera. Stary Brecker. Reżyseria. Kto tam? Johnny Rush.
Witaj, Charlie. Ludzie mówili, żeś wrócił. Bardzo się cieszę. Co słychać? Spalili mi dom. Nie. I jeszcze do mnie strzelali. Widziałeś, kto to? Nie. Pewnie Brecker. Wiedział, że wracasz. Usłyszał to od jednego wojskowego w Tyrone. To nie mógł być stary Brecker. On nie żyje. To jego syn Hal. Cała dolina należy teraz do niego. I ma na to papiery. Nim wyjechałem z wojskiem zaganiać Apaczów do rezerwatów, rozmawiałem ze starym Breckerem. W dokumentach był błąd. Nie uwzględniono w nich działek mojej, twojej i Dana Wellsa. Miał to zmienić. Umarł, a sprawy przejął młody Hal. Był u mnie i kazał mi się wynosić. Mike, mój stary pies, ugryzł go w nogę. Hal go za to zastrzelił. Wszędzie chodzi z kilkoma rewolwerowcami. Jeden z nich to szeryf. Razem rządzą Tyrone po swojemu. Nienawidzą Indian i tych, którzy im pomagają. Nigdy ich nie lubił. A ja nigdy się z nim nie dogadywałem. Nieopodal rezerwatu mam kryjówkę. Poza Gonachą nikt o niej nie wie. Nie będziesz walczył o swoją ziemię? Nawalczyłem się już u boku generała Buella, kiedy służyłem w pierwszym regimencie. A ty nie masz dość walki? Zaszyję się w dziczy i tam spędzę resztę życia u boku mych przyjaciół. Jedź ze mną. Mam dać się wygonić do jaskini? Porozmawiam z Danem, zobaczę, co on na to. Nie zjesz czego, zanim pojedziesz? Zjem coś u nich. Mogę przechować u ciebie plecak? Oczywiście. Wracaj prędko. Nie masz się gdzie indziej podziać. Jeśli Hal dowie się, że się u ciebie zatrzymałem, spali i twój dom. A niech spali. Mam dokąd iść. Do zobaczenia. Na to liczę, Johnny. Dan, nie na stole. To pewnie Hal. Hal by nie pukał. Ja otworzę. Johnny Rush. Co u ciebie, Pat? Dobrze, dziękuję. Jest twój ojciec? Tak, wejdź proszę. Tato, przyszedł Johnny Rush. Johnny Rush. Co u ciebie, młodzieńcze? Pamiętasz Johnnego? Pamiętam. Dzień dobry. Odwieź kapelusz. Zjesz coś? Tak, przynieś mu coś do zjedzenia. Dziękuję. Siadaj. Karmiłeś już konia? Nie, ale nie zostanę na długo. Niech ktoś zajmie się koniem Johnnego. A po pracy niech tu przyjdą i coś zjedzą. Kiedy wróciłeś? Dopiero co? Jeszcze widziałem, jak mój dom płonie. Spalili ci dom? I do mnie strzelali. Chyba Hal Brecker ma coś z tym wspólnego.
Po co Hal miałby do ciebie strzelać? Podobno kazał wam się wyprowadzić. Charlie tak ci powiedział? Nie słuchaj go, to mąci woda. Dziękuję. Widziałem nazwisko Breckera na znaczniku geodezyjnym. Charlie mówił prawdę. Hal przejął kontrolę nad całą doliną. Kiedy wy, młodzi, byliście w wojsku, nie miał kto się mu sprzeciwić. Teraz nic już na to nie poradzimy. Tak samo myśli Charlie i dlatego się wyprowadza. Ale razem możemy postawić się Halowi. Co ty na to? Za późno. Dogadałem się z nim i pozwolił nam zostać. No to będę musiał poradzić sobie sam. Wkraczasz na samotną drogę. Co zdziałasz sam? Pojadę do Tyrone i porozmawiam z Breckerem. To porządny człowiek, poprosił Pat o rękę. Tak się z nim dogadałeś? To nasze jedyne wyjście. Tak uważasz? Wstyd mi, ale tak będzie. Dziękuję za jedzenie. Johnny? Wybacz matce. Ojciec nie mówił jej o szczegółach. Czy ty wiesz, co robisz? Wiem. Nie wychodzę za Hala z miłości. W ten sposób zyskamy czas i zastanowimy się, co dalej. Hal nikomu nie przyznał się do umowy z ojcem. Uważaj na niego, jest niebezpieczny. To samo mógłbym powiedzieć tobie. Nie mam innego wyjścia. Muszę myśleć o rodzicach. Możecie walczyć, macie ludzi. Chcą dla nas pracować, ale nie będą za nas walczyć. Może mógłbym pomóc. Sam? Nie, nie sam. Dwoje samotnych ludzi nie jest samych. Przyłączysz się do mnie? Jak mogę pomóc? Czy kiedy wrócę, postąpisz tak, jak należy? Tak. Ale ojciec nie może się dowiedzieć, że cokolwiek zmieniłam. Hal nie jest taki twardy, a ty jesteś kryształowa. Dziękuję. Jeśli okaże się, że nic nie da się zrobić, będziesz miał mi za złe, jeśli wyjdę za Hala? To wszystko, co mi zostało. Co to? Stara indyjska broszka. Należała do mojej matki. Zmarła przy porodzie. Do jutra. Nie pokazuj się tu, ludzie Breckera na ciebie czekają.
Whisky. Tu jesteś spalony. Tu też będą do mnie strzelać? Whisky Dandy. Nie mam już przyjaciół w Tyrone? Masz kilku, ale niewielu. Ramsey i Clark mieszkają obok Charlie'ego. Boją się do mnie odezwać. Udają, że mnie nie znają. Zmieniłeś się. Może cię nie poznali. Mac Ramsey. Rush. Oni wszyscy mają rodziny, o które muszą jakoś zadbać. Kiedy wyjeżdżałem, ojciec był chory, a i tak poszedłem z wojskiem. To przeszłość. Najlepiej wyjedź do Globe i tam się urządź. Tutaj nie masz nikogo. Mam siebie. Co z tobą, Larry? Zaczekaj, tu zaraz wrócę. Ty już nie jesteś stąd, Rush. Ach, tak. Wracaj do dziewczyny Baker. Wynoś się z miasta. Nie przyjechałem do ciebie, tylko do Breckera. Jest zajęty, czego chcesz. Przyjechałem do niego. Słyszałem, a teraz wypadł. Uważaj. I nie wracaj tu, Baker. Wybacz, Dandy. Nie szkodzi. Pan chciałby postawić mi drinka. Julie, wracaj do Red Dog. Nie przyszłam do ciebie, jestem z nim. Idź, sprawdź, co z twoim przyjacielem. No już, wracaj, gdzie twoje miejsce. Do zobaczenia, przystojniaku. Czego chcesz? Jest Hal? Po coś tu przylazł? Mam sprawę. Nie ma go i nie przychodź tu więcej. Przekaż mu, że Rush jest w mieście. Dobrze. Przekażę mu. Kto to był? A czy to ważne? Kto przyszedł? Larry Baker. Czy twoi ludzie muszą tu przychodzić? Czego chciał? Mieli tu nie przychodzić. Nie złość się na mnie, po prostu nie chcę, żeby ludzie gadali. Co mówił Larry, May? Że jakiś ktoś jest w mieście. Rush? Johnny Rush? Chyba tak. Nie idź, proszę. Prosiłem cię, nie obmacuj mnie, kiedy gdzieś wychodzę. Nie złość się, po prostu lubię, jak jesteśmy razem. Niedługo wrócę. Kiedy? Nie dotykaj mnie.
Idź tam i trzymaj się na uboczu. To nie moja sprawa, ale na co ty liczysz? Nie masz z nimi szans. Sam się zastanawiam. Teraz to chyba za późno. Rush, chciałeś porozmawiać. Dostałem wiadomość. Mój dom spłonął. Co ja mam z tym wspólnego? Mówią, że cała dolina jest teraz twoja. To nie plotka, to fakt. Moja ziemia nie należy do ciebie. Drut kolczasty i dokumenty świadczą o czym innym. Czego chcesz? Odzyskać co moje. Rozmawiałem z twoim ojcem. W dokumentach był błąd, miał to naprawić. Mój ojciec nie zarządza już tymi sprawami. Coś jeszcze? Dan Wells i Charlie Bonesteel mają odzyskać swoje ziemię. Dam ci dobrą radę. Wsiadaj na konia, jedź do Globe i nigdy tu nie wracaj. Niczego od ciebie nie chcę z wyjątkiem mojej ziemi. I prędzej czy później ją odzyskam. Nie rób tu scen. Zjeżdżaj stąd, bękarcie. Nie, Johnny. Mam pod barem strzelbę i nie zawaham się jej użyć. Nie kłopocz się, Dandy. Widzimy się na zewnątrz. Gdybyś go uderzył, byłoby po tobie. On nigdy nigdzie nie chodzi sam. Nie wiem, na co liczyłem, przyjeżdżając do Tyrone. Albo wyjadę, albo ze mną skończą. Muszę wymyślić coś innego. Do zobaczenia. Zaczekaj tu. Albo wyjdź tyłem, pójdę z tobą. Nie zrażaj do siebie Breckera. Wyjeżdżam. Nie zacznę żadnej awantury. Trafiłem go. Jedź za nim, Baker.
Też chcę być ważna. Ale ty masz gdzieś fryzjerki. Hal, dorwałem Rusha. Co? Zabiłem go. Gdzie? W dolinie. Ktoś cię widział? Nie, byłem sam. To on wtedy przyszedł, kazałam mu się wynosić. Rush może nam jeszcze przysporzyć kłopotów. Wątpię. Wydaj nakaz aresztowania, ja bym tak zrobiła. Wnoszę o nakaz aresztowania Johnny'ego Rusha za napaść z bronią i pobicie. Przygotuję list gończy. Wychodząc, Johnny powiedział, że wyjeżdża i nie będzie robił kłopotów. Musisz mieszać jego imię z błotem? Zajmij się swoim salonem i nie polewaj nam już. Dandy, zostaw nam całą butelkę. Gonaha. Martwy biały. Przekręć go. To biały zwiadowca. On żyje. Zanieśmy go do szaleńca, naszego białego brata. Spokojnie, koniku. Wnieście go do środka. Ostrożnie. Pomóż mi. Połóżcie go na pryczy. Tutaj. Ostrożnie. Prosiłem, żebyś się ze mną przeniósł. Teraz jesteś bezpieczny. Tu cię nie znajdą. Wróć na szlak i zatrzyj ślady. Odpocznij i dowiedz się, kto postrzelił białego zwiadowcę. Dziękuję. Wiesz, komu uratowałeś życie? Przeżyje. Tak. I wyślę cię z powrotem do rezerwatu. Apache zostaną w rezerwacie, ale może któregoś dnia przestaną być tam szczęśliwi. Skoro wiesz, kto to, dlaczego go uratowałeś? To moje. Zrobiłem to dla porannej gwiazdy. Zostawiła Apache i poślubiła ojca białego zwiadowcy. A on o niczym nie wie. Nie powiem mu. Pójdę już. Dokąd? Nie wypiłeś nawet kawy. To trucizna białych.
Zmarnuje się. Kiedyś to może Mike, mój pies, by ją wypił. Innym razem, szaleńcze. Będziemy czekać. Skąd masz konia Johnny'ego? Znalazłem na wzgórzach. Wiesz już, kto go postrzelił? Nie. Wejdź do środka, ogrzej się. Gonacha. Ocknąłeś się. Głupcze. Prosiłeś się o kulkę. A ostrzegałem, mówiłem, żebyś się ukrył. A tyś wjechał prosto w pułapkę. Gdzie oberwałem? W prawe ramię. Podłożysz mi coś pod głowę? Gonacha, podnieś się i podaj poduszkę. Powoli. To dopiero widok. Indianin próbuje skręcić papierosa. Daj, pomogę ci. Jesteś jak Johnny. Zabierasz się za coś, o czym nie masz zielonego pojęcia. Dziękuję. Coś ty narobił w Tyrone, skoro tak cię urządzili. Próbowałem wywalczyć medal. A zarobiłeś kulkę. I to dużą, jak ząb. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Co takiego? To z języka Apachów. Znaczy coś jak szał zabijania. Zgadza się? Odpoczywaj. Gonacha, dorzuć do ognia i zamieszaj potrawkę. Naprawdę jesteś szalony. Dzień dobry, Dan. Gdzie reszta rodziny? Żona drzemie. Pat nie ma. Szukam niejakiego Johnny'ego Rusha. Rush? To ten młodzieniec, co mieszkał po drugiej stronie doliny? Poszedł do wojska. O nim mówię. Był tu? Nie widziałem go od ponad roku. A wczoraj wieczorem? Od miesiąca nie wychodziłem z domu. Do czego pijesz? A Pat wczoraj wychodziła? Nie pamiętam. Zawarliśmy umowę całkiem uczciwą. Nie lubię, kiedy mi się kłamie. O czym ty mówisz? Wczoraj odwiedził cię Johnny Rush. Zgadza się? Dzień dobry, Hal. Gdzie byłeś? Pat. Właśnie rozmawiałem z ojcem o Johnnym Rushu. Wczoraj był w mieście. Strzelał do szeryfa i chciał się awanturować ze mną. Ale nie będzie już sprawiał kłopotów. Co z nim? Nie wiemy, gdzie jest, ale wydaliśmy nakaz jego aresztowania. Wątpię, żeby wrócił.
Wielu jest takich odważnych jak on, ale każdy w końcu idzie po rozum do głowy. Zimno, aż wąsy królikom odpadają. Wstałeś? Muszę odzyskać siły. Spotkałem Gonachę. Wie, kto cię postrzelił. To Larry Baker, jeden z ludzi Breckera. Znam go. Wyrzuciłem go z salonu prosto w błoto. Oko za oko, ząb za ząb. Skąd to masz? Ściskałeś ją w dłoni, kiedy cię znaleźli. Skąd ty ją masz? Znalazłem w pogorzelisku domu. Należała do mojej matki. Ach tak. Gdzie moje rzeczy? Jakie rzeczy? Siodło, karabin? Gonacha znalazł konia, ale bez siodła. Zaraz, było siodło, ale karabinu już nie. A gdzie twoja broń? Mój Sharps? Tam. Innego karabinu nigdy nie miałem. To tak, jakby w ogóle nie mieć broni. Nawet gdybyś jakąś miał, to niewiele byś zdziałał. Sztywna. Ćwicz dalej. Upolowałem króliki, będą na kolację. Czym je upolowałeś? Kamieniami? Nie, łukiem. Za stary jesteś w zabawy w Robin Hooda. Spróbuj naciągnąć. Jak ty to robisz? Odsuń się. To wymagało wielu godzin ćwiczeń i dobrego nauczyciela. Gonacha jest najlepszy z najlepszych, ale ledwo już strzela. Szaleniec był trudnym uczniem. Łuk i strzały są ciche. Stary Sharps bardzo głośny i płoszy zwierzynę. A tak nawet nie wiedzą, co je trafiło. Naciąganie cięciwy pomogłoby rozruszać ramię, albo narobiłoby więcej szkód. Mam mniejszy łuk, spróbuj z tym.
Pięknie. Jutro pobawimy się w Robin Hooda. Rozruszamy twoje ramię. Jak idzie Gonacha? W mieście mają lepsze mięso. Gonacha był w Tyrone. Brecker i jego ludzie myślą, że nie żyjesz, ale na wszelki wypadek wydali nakaz twojego aresztowania. Wszyscy myślą, że nie żyje? Niektórzy, że wyjechałeś. Umarlak potrafi napędzić stracha, co? Co ci tam chodzi po głowie? Lepiej zostań tu z nami. Gdybym nauczył się wyciągać rewolwer lewą dłonią, miałbym z nimi jakieś szanse. Wybij sobie te głupoty ze łba. Skup się na powrocie do zdrowia. Wiesz, gdzie mieszkają Wellsowie? Kojarzysz Pat? Raz mi pomogła. Pojedź do nich. Powiedz Pat, że dwoje samotnych ludzi nie jest samych. Dwoje samotnych nie jest samych? Właśnie tak jej powiedz. Tu będzie dobrze. Nie, nie tak. To nie dla mnie. Jestem rewolwerowcem. Muszę czuć zapach prochu i siłę strzału w dłoni. Siłę strzału? Spójrz, to dopiero siła. Słuchaj, durniu. Łuk towarzyszy człowiekowi od 50 000 lat. To nie zabawka, tylko wyrafinowana broń. Angielscy łucznicy nie byli zgrają maminsynków. Nieraz pokazali Francuzom, do czego są zdolni. Potrafili powystrzelać ich rycerzy, zanim ci do nich dotarli. Naczytałeś się za dużo bajek. W życiu nie przeczytałem jednej książki. Widziałem kiedyś, jak wódz Komanczów przestrzelił na wylot bawoła. Do dzieła przyłóż się. Myślisz, że plotę głupoty? Patrz na to. Idź i wyciągnij strzałę. Ja to zrobię. 20 centymetrów. I co ty na to? Nie spodziewałem się takiej siły. Dziwnie pachnie, ale cię rozgrzeje. Nie dam rady, Charlie. Żaden ze mnie łucznik. A ileś się uczył strzelać z rewolweru? Niedługo. Głupiś albo cię pamięć zawodzi. Założę się, że na ćwiczeniu spędziłeś długie godziny i wystrzeliłeś wiele kul. Pewnie masz rację. Gotowe. Załóż koszulę, bo się przeziębisz. Jeszcze się nauczysz. Dzisiaj dobrze ci szło. Wyglądałeś jak urodzony łucznik. Jak ramię? Znacznie lepiej. Dobry wieczór.
Butelkę Jamesona poproszę. Gustuje pani w najlepszych alkoholach. Proszę obciążyć rachunek pana Breckera. Widział go pan? Ze 4 godziny temu. Pojechał do państwa Walesów. Bardzo mu zależy na ślubie z ich córką. Co takiego? Pierwsze przykazanie dobrego barmana: nie paplać jęzorem. Zapomniałem się, przepraszam. Skąd pan to wie? Myślałem, że każdy wie. Hal robi sobie ze mnie żarty? Bez nerwów, proszę się napić na koszt firmy. Jestem damą, nie będę piła sama. Pojechał do nich sam? Tylko proszę mnie nie wpakować w kłopoty. Gonaha, dawno cię nie widziałam. Jak się masz? Dobrze. Johnny Rush kazał przekazać, że 2 samotnych ludzi nie jest samych. Gdzie on jest? Znalazłem go nad rzeką. Prawie nie żył, ale wydobrzał. Wkrótce cię odwiedzi. Mówił kiedy? Nie. To ja mówię. Gonaha. Pokaż. Jesteś dobry. Jesteś dobrym nauczycielem. Ma oko jak Indianin i zabójczą dokładność. Oko jak Indianin. Ktoś tu jest z ciebie dumny. Przekazałem wiadomość. On wkrótce ożeni się z dziewczyną. Na mnie już czas, Charlie. Jak to? Pat nie chce wychodzić za Breckera. Jeśli wrócisz do miasta, to na niego wpadniesz. Na to liczę. Gdzie trzymasz naboje? Zostały mi ze 3, są bardzo stare. Nie uzupełniłem zapasów przed zimą. Łukiem też można zabijać.
Nie po to go uczyłem. Nie wolno ci strzelać do ludzi z łuku. Dobrze, spakuję się. Głupiś. Nie po to uratowałem ci życie, żebyś dał się znowu zabić. To moja sprawa. Jak chcesz, to siedź tu do śmierci. Patricia? Podejdź. Siadaj. Naprawdę chcesz wyjść za Breckera? Znasz odpowiedź. Nie musisz. Wyjaśnię to matce. Tobie podoba się ten raż? Nie możemy już dłużej zwodzić Hala. Nie będziemy. Pojadę do Tyrone i porozmawiam z nim. Dam radę. Tato, nie musisz. Nic już nie muszę. Niech Buck przygotuje wóz. Może niech jedzie z tobą. Zrobię to sam. Dziękuję za wszystko, staruszku. W razie czego pamiętaj, że masz tu dom. Powinniśmy wracać. Sam sobie z nimi nie poradzi. Nie. Ocaliłem mu życie. Nie pozwolę, żeby mu je odebrano. Wracaj do rezerwatu Gonacha. Namieszałeś mu w głowie. Myślałam, że to mąż wrócił. Zastałem Pat? Nie. Jak pan wie, mąż nie domaga. Mimo to pojechał do miasta. Długo nie wracał, więc Patricia po niego pojechała. Czy Dan trzyma tu broń? Tak. Tam są strzelby, a rewolwer wisi tu. Nie wrócił pan chyba tu wszczynać awantury. Dokładnie po to przyjechałem. Danowi nie spodoba się, że wziął pan jego broń. Że też Hal miał czelność zostawić mnie tu z tobą. Wiesz, co o tobie myślę? Dolewkę, proszę. Dzień dobry. Widział pan mojego ojca albo pana Breckera? Nie, ale myślę, że kim jesteś? Patricia Wells. Ach tak, kojarzę cię.
Wracaj do stolika. Łapy precz, tylko bez awantur. Skąd? May, zejdź z niej. Rozdzielcie je. Spokojnie, May. Gdzie mój ojciec? Pojechał do domu. Nie wierzę ci. Minęlibyśmy się. May, wracaj do domu. Kazałem ci wracać. A weź go sobie, jest beznadziejny. Stój! Kto tam? Johnny Rush. Chodź no tu. Nie odchodź. Niech nikt się nie rusza. Ręce do góry, albo zrobię ci w brzuchu dziurę wielkości głowy. Czego chcesz, Charlie? Johnny'ego Rusha. Tu go nie ma. Przeniósł się do Globe z miesiąc temu. Nie kłam. Johnny'ego nie ma w Globe. Hal ma rację. Od dawna go tu nie było. Może szeryf Baker powie nam, gdzie jest. Podobno zabił pan Johnny'ego, to prawda? Charlie, idź do domu. Nie zrobię ci krzywdy, Dandy, ale proszę, cofnij się. Panie Brecker, proszę wyjść na zewnątrz. Mamy interes do obgadania. To stary karabin. Nie wiadomo, w kogo trafię, ale na pewno w któregoś z was. Żwawo. Spokojnie, później się nim zajmiemy. Będę mówił zwięźle. Chcę odzyskać ziemię w dolinie. Johnny'ego Rusha, Dana, Wellsa i swoją. Widziałeś dokumenty i mapy? Mówię o własności. Nie denerwuj mnie, bo pociągnę przypadkiem za spust. Chcę tylko naszej ziemi. Musisz mieć dokumenty. Mam. Wszystko jest zapisane tutaj.
I jest też miejsce na twój podpis. Tylko o to proszę. Nie ruszaj się. Wyciągaj kredkę. I podpisz się tu na dole. Wszyscy podejść tu. A teraz odsunąć się. Nie odwracać się. Odjeżdżam. Ani mi drgnąć. Stać grzecznie. Walt, jedź za nim. Strzelaj dopiero za miastem. Odzyskaj dokumenty. Kto ci to zrobił? Driscoll, człowiek Breckera. Jeździ na srokatym koniu. A gdzie Brecker? W mieście. Zwrócił nam ziemię. Miałem jego podpis, ale Driscoll zabrał mi dokumenty. Mocno oberwałeś? Nic mi nie będzie. Zwariowałem jak ty, skoro tu wrócił. Zabili Dana Wellsa. Napadli na niego na szlaku. Charlie. Pat, jeden z ludzi Breckera zabił twojego ojca. Zastawił na niego pułapkę. Zająłem się nim. Zostań z Charliem. Pamiętaj, co mówiłem o łuku. Jest na zwierzęta, nie ludzi. No właśnie, na zwierzęta. Hal się niecierpliwi, chodź. Nie dotykaj mnie. I powiedz szefowi, że nie chcę go znać. Nie polewaj jej już. Ani mi się waż ruszyć ręką, albo ci ją przestrzelę. Znasz mnie? Tak.
to nie zapominaj o mnie. Pomyśl, co robisz. Tylko uprzedzam, zanim zrobisz coś głupiego. Masz szczęście, że cię nie zabił. Może więcej nie ryzykuj i przenieś się do Globe. Driscoll? Kto tam? Johnny Rush. Strzelaj, Rush. Johnny Rush, Brecker. Rush? Johnny Rush? Uciekaj, bękarcie. Trafiłbym cię stąd, ale to nie byłoby fair, nawet jak na Indianina. Chcesz grać fair? To się pokaż. Boisz się bękarta?
Jak się czujesz, staruszku? Nic mi nie będzie, więc wszystko załatwione? Chyba tak. Pat to wspaniała dziewczyna. Powiedz jej... Co mam jej powiedzieć? Nie ma nic złego w tym, że jest się pół krwi. Skąd wiedziałeś? Gonacha mi powiedział. Nie wiedzieliśmy, czy ty wiesz. Od dawna wiedziałem. I jestem z tego dumny. Jest piękna. Dwoje samotnych ludzi nie jest samotnych. Koniec. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.